Dzisiaj samochód z rodzaju tych, które wzbudzają ogromne emocje. Widzicie go na ulicy i mówicie: ja, zobacz, to, ale rzadkie, pierwszy raz to widzę na ulicy. Duża moc, prędkość, silnik porządny, dźwięk, wszystko się zgadza. Ale niekoniecznie chcielibyście takie auto mieć u siebie w garażu. I zdaje się, że statystyki to potwierdzają, bo nasz bohater dzisiejszego odcinka produkowany jest od 2013 roku, przez 11 lat. A wiecie, ile egzemplarzy sprzedano tego samochodu w Europie? Zaledwie 4,5 tysiąca. A w ostatnich latach kupuje go zaledwie po 100 osób rocznie. Co jest nie tak z Maserati Quattroporte? Że choć piękne, że choć włoskie, że choć z V8 od Ferrari pod maską, to nie sprzedawało się ani jako nowe i nie bardzo chce się sprzedawać jako używane. Dzień dobry, drogi Piotrze. Dzień dobry, drogi Łukaszu. Czy ten samochód wzbudza w tobie emocje? Wzbudza. Jakie? No, takie powiem Ci trochę Skrajne. skrajne. Nie, wiesz, powiem Ci tak, auto mi się wizualnie bardzo podoba. Wnętrze też mi się podoba, w sensie wykonanie, materiały, które są tam zastosowane, natomiast boję się, bo to włoski samochód. No właśnie, i to jest taki stereotyp trochę, a może nie stereotyp, może to nie legenda, tylko to może prawda, ale idźmy od początku, bo naprawdę to jest wyjątkowy model z jednego prostego względu. Od 11 lat produkowany niemal bez zmian. Jedyne auto, jakie przychodzi mi na myśl, które miało tak długie życie, to W124 Mercedes, który jeszcze dłużej chyba był kontynuowany. Oczywiście było kilka liftingów, natomiast to auto, choć nasz egzemplarz jest z 2014 roku, produkcję zaczęto w 2012 w ogóle sprzedawać, zaczęto w 2013 typowo po włosku, zaprezentowano go w styczniu 2013, ale od listopada 2012 trwała produkcja. To dzisiaj kupisz dokładnie taki sam samochód z wyglądu w salonie jako nowy. Wchodzę na stronę Maserati, nowe Maserati Quattroporte i wygląda dokładnie tak samo. Nowe. Dorzucono nawet kształt świateł jest taki sam, tylko dorzucono parę LEDów. W środku owszem pojawiły się ekrany, parę systemów bezpieczeństwa, ale nawet silnik, który tutaj mamy, jest dokładnie ten sam, tylko wzmocniony o 50 koni mechanicznych i dopisano Trofeo, że to taka, wiesz, topowa... No wiesz, no czymś muszą zachęcić tego potencjalnego klienta, a ich jest trochę mało. Ale 11 lat, rozumiesz, po prostu może rzeczywiście my się nie znamy, a to jest tak ponadczasowa sylwetka i ponadczasowy dobry samochód, że został niedoceniony przez rynek. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, widziałem parę razy to auto na ulicy, ale nie spodziewałem się, że ono jest tak wielkie. To jest strasznie długie, nie? No tutaj do garażu jak wjeżdżałeś, to musiałem nie? stać z tyłu i pokazywać, że tyle miejsca mu zostało, żeby mogła się brama domknąć. 5 metrów 30 centymetrów, no to już kto klasyfikuje ten samochód w tej samej grupie co Mercedes S w wersji long, co najdłuższa BMW 7, co najdłuższa A8 w longu, więc ja pierdziu. Nawet rozstaw osi to jest jakieś 3 metry 20 centymetrów. Chłopie, to kawał wozu. Kawał gabloty, Ja myślałem do tej pory, że Quattroporte to jest segment E, czyli bardziej powiedzmy BMW serii 5, a tu jednak celowali w segment luksusowych limuzyn, a dopiero jak wprowadzili Ghibli, to ono zeszło ten segment niżej. Co ciekawe, wyobraź sobie, że drzwi na przykład są z Ghibli tutaj, identyczne. Wiesz, generalnie ten samochód to jest taka w ogóle zbieranina różnych części z różnych jakby modeli, marek i tak dalej. Także wcale mnie to nie zdziwiło, że drzwi pasują z Ghibli. Pierwszy raz w Maserati bezramkowe szyby, w Maserati Quattroporte, podkreślam, no bo w innych, w tych sportowych były wcześniej, natomiast tutaj zastosowano też rozwiązanie bez ramek. To miało i sprawić, że auto będzie lepiej wyglądało i trochę je odelżyć, bo jak nie ma rameczki, no to jest lżej i faktycznie jak na swoje gabaryty, przynajmniej jeżeli Włosi mówią prawdę, to jest lekkie, bo waży 1900 kg, a to między innymi dzięki zastosowaniu wielu aluminiowych elementów w poszyciu. Tak, wiem. To tak, delikatnie. Mamy taśmę, ten? Weź, nie stukaj, bo coś zaraz tu wypadnie. Ale trzeba uczciwie też powiedzieć, że samochód został sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych i z przodu miał delikatną szkodę, więc może to są efekty naprawy. Może tak. Tu mamy wersję topową. Samochód był oferowany z silnikami V6,
to była pojemność silnika 3,6. 3,6 3,6 i V6. miał V6, one były w różnej mocy, od 250 koni do 340, zależnie od tego, która generacja to była silnika, które auto, czy przed liftem, czy po lifcie, która wersja. Quattroporte były najsłabsze, potem było Quattroporte S i jeszcze było Quattroporte SQ4 i tamte miały napęd AWD, te o oznaczeniu Q4, natomiast tył napęd był standardowo. Było to pierwsze Maserati z dieslem. Było. V6, Było. 3-litrowa, włoskiej produkcji, europejskiej i miała 275 koni. Ale tam to chyba w ogóle się nie sprzedawało. To? To jest taki... A zdziwiłbyś się, jakie to osiąga ceny teraz jako samochód używany. Bo był rodzynkiem, tego nikt nie kupował, a teraz ten, kto to kupił, no ma jakby... Chodzi o to, że ten Rozum. silnik był bezawaryjny, ten diesel, w przeciwieństwie do V6 i nawet potrafią się te diesle kosztować niewiele mniej, albo nawet porównywalnie tyle, co te V8. A to V8 z Ferrari, stosowana w Kalifornii, w GTC 4 Lusso, w Kalifornii T oczywiście i w Portofino, czyli następcy Kalifornii. No mieliśmy tutaj taką... Tylko troszkę zmieniona względem tutaj oryginału. Co tu jest? konstrukcyjnie Co tu zostało zmienione? W Maserati konstruktorzy sobie tam pobawili się, zmienili miskę olejową z suchej na mokrą po prostu, zmienili wałki rozrządu, jakieś takie pierdółki, no. Także stwierdzili, że muszą poprawić Ferrari, nie? Tak, ale te wałki zmienili nie bez powodu, bo Ferrari na przykład w tych silnikach moment obrotowy pełen, bo to jest podwójne turbo, zaczynał się od 3000 obrotów, a tutaj zmienili wałek z takiego flat plane'a na cross plane'a po to, żeby on ten moment zaczął generować wcześniej, od dołu od 2000, ale szybciej mu się znowu wena kończyła. Nie? 530 koni, 650 Nm, przy czym w trybie boost masz jeszcze dodatkowe 60 N, czyli 710. Tak. No i trzeba uważać. No właśnie. Trzeba uważać, bo to tak dupą miota, że... Tak? Tak. Bo to już tylko RWD, tutaj nie było Tak. AWD. W tej wersji silnikowej tylko i wyłącznie... A czy w serwisie też trzeba uważać? Wiesz co, no, I w eksploatacji? tak jak Ci powiedziałem, to jest zbieranina różnych tutaj części i komponentów z różnych innych samochodów. Tak jak widzisz, sam silnik jest z Ferrari, skrzynia biegów no to jest 8 HP, czyli ZF-owska skrzynia, no to popularna ze wszystkich praktycznie samochodów obecnie produkowanych. Ale przykładowo, filtr kabinowy jest z Alfa Romeo Giulia. Filtry powietrza akurat są no, tutaj dedykowane do Ferrari i do Maserati. Filtra oleju nie kupisz w zamienniku, bo go nie ma. A nowy ile kosztuje oryginalny? Nowy, oryginalny filtr, oczywiście kupujesz go w serwisie albo Maserati, albo Ferrari, kosztuje 200 zł. A Ale wiesz, no tak jak filtry kosztują około 100, takie wiesz, w serwisie, a zamienniki około 50 zł, no to jest 200, nie? No i jakby musisz z tego zamówić, bo zazwyczaj nie mają go na półce, nie? No taka mówię, zbieranina. Hamulce tylne na przykład wymieniałem, niedostępne są jakby w zamienniku, ale dobraliśmy, bo tylne hamulce są na przykład z Alfa Romeo GTA, ale przednich. Czyli w przedniej osi tutaj... GTA zastosowali je tutaj na tył. Fajne! Tak, a zbieranina jest. A kierownica jest z jakiego modelu? Trzeba zobaczyć. Może jak dobrze się przyjrzymy, to się okaże, że jak chcesz wkład lusterka wymienić, to Świata 500. Może tak się okazać. No dobrze, ale ty powiedz co też innego, bo nie? eksploatacja to jest jedno takich silników. Dobra, 200 zł za filtr oleju to nie jest majątek. No nie, zwłaszcza, że to Pytanie wiesz, wymienia jest się o raz na jakiś czas. usterkowość. To, co mnie zastanawia, to nawet te najstarsze, sprzed 10 lat egzemplarze mają po 60, 70, 80 tysięcy przebiegu. Nawet ten ma ile? 65 tysięcy? 67 i to jest zastanawiające, dlaczego one mają tak mało. No albo ktoś odpowiedz na to pytanie. Albo ktoś się nim boi jeździć. Do Grodziska dojechałeś tam z tego swojego zadupia po drugiej stronie stolicy. Tak, dojechałem, ale wiesz, no bałem się. Z duszą na ramieniu? Tak. Laweta za tobą jechała? No, jest tutaj, stoi. Ale czy to jest prawda? Wiesz co, no nie do końca, bo widzisz, ten sam silnik, który jest z Ferrari, praktycznie tam nie jest jakoś usterkowy. No tak jak wspominałem wcześniej, no to jest, wiesz, duży motor, mogą być tam jakieś, nie wiem, nieszczelności z jakichś dek, jakiś pierdół po prostu, no bo to jest, wiesz, mocno termicznie obciążony silnik, tak? Więc jakieś takie rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast jakichś większych usterek tutaj w tym silniku nie ma, no. Tutaj się jakby... Czyli nawet jak się zapali kontrolka, to jeździć i obserwować. No Ferrari nam się tutaj samo naprawiło, nie? Więc tak, wiesz, no jakby trzeba wierzyć we włoską markę, że jednak może się samo naprawi, nie? Wiesz, ciężko powiedzieć o usterkowości tego silnika, bo tych samochodów też jeździ mało, więc i wiesz, małe przebiegi robią, więc jeżeli ktoś trzyma samochód w garażu, no to jak on ma się popsuć? A jak z innymi podzespołami? Hamulce już wiemy, bo mówiłeś, tarcze można wziąć z Alfy GTA, tylko przednie, żeby zamontować na tył. Klocki. A przednie do czego? Klocki, a przednie są typowe Maserati, jest niestety zostaje I też nam nie ma serwis. zamienników. Nie ma zamienników, zostaje nam serwis. Wiesz co, generalnie dużo, jeżeli chodzi tutaj rzeczy o eksploatacyjne czy jakieś zawieszeniowe rzeczy, nie ma zamienników.
To jest tak po prostu auto niszowe według mnie, Nikomu nie opłaca się że tego nikomu się nie produkować. opłaca produkować zamienników. Zawieszenie? Zawieszenie wielowahaczowe z przodu, z tyłu tak samo, aluminiowe. No jakieś tulejki pewnie, wiesz, mogą strzelić. I też w oryginale, czy coś z Alfy Romeo podejdzie? Myślę, że jakbyśmy wymontowali tulejkę, można by było próbować coś dopasować z Alfy. Natomiast w serwisie pewnie to wór pieniędzy kosztuje. Niesamowite jest to, że on jest taki lekki, w sensie 1900 według Włochów, podkreślam, ale drzwi jak zaczynasz otwierać, to dzieciak to będzie miał problem je uciągnąć. Długie są, to prawda, ale matko kochana, no nie dało się tego zrobić lżejszego i teoretycznie z aluminium, ale w środku są chyba żeliwem wylane. Bagażnik, mój drogi. O, jest tu przycisk. O, patrz. O ja, i bagażnik ma 530 litrów. Bardzo przyzwoicie, jak na limuzynę. Jest głęboki w cholerę. Jakiś taki... Co jakiś taki? Niski taki, nie? Przepraszam, w odcinkach z używanymi ty przynosisz walizki, zapomniałem. A ja w tym czasie pokazuję, co tutaj jest. Tu jest koło dojazdowe, które trzeba przed założeniem, albo po założeniu w zasadzie napompować. I tak to tylko wytłoczki, ale bardzo przyzwoite. Tu jest akumulator, proszę bardzo. Ktoś wozi kable ze sobą, słusznie, bardzo słusznie. I takie zajebiste trytytki, żeby w razie czego zabezpieczyć samochód. Nie, to są chyba łańcuchy przeciwśniegowe, nie? Tak, jednorazowe, opaski na koła. Jednorazowe? Tak, no możesz tak. No ale przy tylnym napędzie to nie dziwię się, przezorny zawsze ubezpieczony. Świetnie zrobione to, w takim sensie, że świetnie zrobione, że idealnie się wpasowuje w tę lukę tutaj. I nawet ładnie wygląda. To mnie się podoba. Siateczka jest, gniazdo, zapalniczki 12V, można coś podłączyć. Dawaj pan te walizy. Tak nie, w poprzek od razu, bo tak nie wejdzie jedna obok drugiej, bo nadkola ograniczają. O, jak tak włożysz, to dobrze, ja dopchnę. Proszę, dwie duże walizki weszły. I co, i rozłożona parasolka wejdzie? Nie, ona już jest tutaj złamana. To włoska chyba parasolka, wiesz? Już się nie otwiera, ktoś złamał. Czy poczułeś się troszeczkę jak Berlusconi? To jest koszmar. Czekaj. O, już nie domaga ten twój fotel trochę. Poczekaj, dobra. No powiedzmy, Już? ja mam tutaj trochę miejsca na kolan, tak, poczekaj. Jeszcze sobie opuszczę go, żeby ci stopy przyciąć maksymalnie. I teraz jedziesz wygodnie, tak? No wiesz to, no wygodnie, powiedzmy, że niech ci będzie, że wygodnie. Mam tu No miejsce to na okej. kolana. Ja tutaj miejsce na kolanka mam. Stopy nawet włożę tam, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to auto ma 5,30 długości, to nie ma tutaj zbyt dużo przestrzeni. Co więcej, jak siedzę tak idealnie tutaj w sobie, w tym bardzo dobrze skądinąd wyprofilowanym miejscu, bo ta kanapa jest naprawdę rewelacyjnie wyprofilowana, nawet trochę mnie na boki tutaj trzyma przez to, że jest tutaj siedzisko wklęsłe, a tu jest to trochę wyżej, no ale nad głową to ja nawet nie mogę głowa o zagłówek oprzeć. słabo. Muszę, żeby oprzeć głowę o zagłówek, to muszę zrobić tak, a wtedy kolanami już dotykam przedniego fotela. Mimo, że masz niemal. wytłoczenie takie, nie? Tutaj Tak, na ten, jest ale wgłębienie, dalej- bo szyberdach Tak, tutaj szyberdach się... wjeżdża. No Ale jak dalej to słabo, dla Włochów, zawsze stylistyka grała pierwsze miejsce, a kwestie praktyczne schodziły na dalszy plan, więc nie jest tutaj zbyt wygodnie, szczerze mówiąc. Jest trzecia strefa klimatyzacji, widzę, nie, to jest do roletek i do ogrzewania foteli. Można sobie roletki tutaj opuścić, te, które mamy w oknach. Jest podłokietnik, o proszę bardzo, ma schoweczek, nawet przyjemnym materiałem włożone i gniazdo USB-C, co w 2013-2014 roku nie było jeszcze oczywistością we wszystkich samochodach, gniazdo zapalniczki, otwierane uchwyty na kubek, takie byle jakie, to w zasadzie tutaj Ci wejdzie espresso, nie sądzę, żeby nawet puszka weszła, popularnego napoju do picia, tu jakaś półeczka, tu coś, tu duperele, no nie czuję się tutaj na pewno jak w limuzynie segmentu F, żadnej możliwości regulacji foteli, niewiele tego miejsca. Jedyna rzecz, która świadczy o tym, że to jest limuzyna i to droga, to są materiały. Tak. Ta skóra naprawdę, Skóra, zobacz, sufit, wszystko ładnie. skóra tutaj, skóra nawet tutaj, to nawet miękkie i skórzane, tutaj alcantara, skórzane obszycia na cykorkach, cały boczek drzwi tutaj, caluteńki, na tamtych to lepiej będzie widać, jest w zasadzie pokryty skórą, nawet to, słuchajcie, to nie jest taki ordynarny plastik, tylko ten plastik wygląda tak, jakby go obszyto skórą. W środku jest obszyte skórą, zobaczcie, tam jest łączenie tej skóry, przeszycie, a od środka jest przyjemna
przyjemny taki materiał a la zamszyk. Więc jedyną plastikową częścią, jedynym elementem jest głośnik tutaj i ta obramówka przycisków do otwierania drzwi i do sterowania szybami. A tak wszystko miękko, przyjemnie i skórzanie. No, to drewno mi się nie podoba w ogóle. To drewno to jest katastrofa. Mieszane uczucia mam póki co. No, tak Tak jak Ci powiem. powiedziałem, no, wygląda ładnie, w środku też ładnie, ale jak z praktycznością to jak widać, nie? No, może najpierw może zadzwonimy po asystans, żebyśmy nie musieli czekać już jak Niech pojedziemy. tu przejedzie lepiej, co? Bo No. mogą nam się zdjęcia do wieczora przeciągnąć. Ale wiem, co trzeba zrobić, żeby wzbudzić w nas ten entuzjazm. Trzeba go odpalić. Odpalić się. Tak jest! Jeszcze! Mniej słychać to, zdecydowanie słychać tam i słychać przepięknie, obłędnie. Nawet pies wyszedł, Tego żeby dźwięka posłuchać. V8 nic tam nie zastąpi. Naprawdę, jedziemy! Fajne to Maserati, wiesz, taka zbieranina różnych marek, nie tylko pod maską, ale w środku też. Klawisze są z Chryslera. Tam przyciski do otwierania szyb i u mnie też, i centralnego zamka, regulowania lusterek z Mercedesa, żeby nie było. Przełącznik, ten wycieraczek i kierunkowskazów też z Mercedesa. Tutaj to jest też Chrysler, w sensie multimedia, interfejs. Co więcej, on wygląda tak, jakby był z AliExpress. W sensie jakby ktoś tutaj wyjął oryginał i tu go włożył. Tak słabo wygląda, nie? No i generalnie, jeżeli chodzi o wnętrze, to tak oldschoolowo, tak bym powiedział, w stylu Jaguara XF. O, to jest chyba dobre porównanie. Dużo drewna, ta taka prostota tutaj, no ale to samochód skórki, samochód ma 11 lat, natomiast mam wrażenie, że jednak 11 lat temu w BMW i w Audi było już nieco nowocześniej. Tutaj tak już dziadem to trochę Wiesz, zalatuje. myślę, że między innymi przez te multimedia. Te multimedia chyba w auto trochę lepiej to wyglądało, wiesz? Nie wiem, ale na pewno nie zapomnisz, w czym siedzisz, bo tutaj masz pięknie Quattroporte napisane. Bardzo Czyli co znaczy po ładnie. włosku quattroporte? No czterodrzwiowe. Wiadomo, 4 furtki, nie? cztery drzwi. To jest bardzo ładny Bardzo akcent. ładne. I jeszcze takie z logiem. niebieskie, takie Tak. tło i ten trójząb charakterystyczny dla Maserati. Tak, Bentley też ma takie, Fajne, nie? tak, fajne. Natomiast ciekaw jestem, jak to będzie po naszej drodze z wybojami jeździło, bo zawieszenie mamy aktywne. Można je utwardzić, można też wrzucić sobie tryb sport i tam w wydechu też się wtedy coś dzieje, coś tam się otwiera. I jeszcze mamy jakiś magiczny przycisk ICE, Increased Control and Efficiency. No to, czyli to wyłączamy. Czyli to jest taki eko tryb, to ICE. Widzisz? I tam się wyświetla wtedy. Tak, właśnie widzę. Increased Control and Efficient. No to ale Nie będziemy. Efficiency. Nie będziemy. I skrzynię można też w tryb manualny. Nie wiem, boję się trochę tu szybciej jechać. Że się złamiemy na pół, czy co? Nie. Nie, no i jedź, no przecież to jest limuzyna segmentu F. O kurna. Tam coś Tu brzęczy. trzeszczy, tam brzęczy, tu trzeszczy. No, napisałby Nie, tutaj utwór dla całej orkiestry i każdy odgrywałby co innego. O, tu, no, dobra. Włoska solidna robota. O, ten panel też chyba z Mercedesa. Tak coś mi się zdaje. Wiesz, może są w tym jakieś plusy, No teraz wiesz. No. wydechu teraz nie słychać, o tak powiem. Tak, teraz wydechu nie posłuchać. Zaraz go usłyszymy. Mamy wydech w sporcie, czy nie? Nie, ale już, proszę. Daj posłuchać. No tak. O, żeż ty jak on się... Ależ się on odpycha. 4,7 do setki ma. I ja pierniczę. 4,7, ale masa silnika V8 zrobiła swoje, bo wyobraź sobie, że V6, ta słabsza, robiła tę setkę tylko w 0,4 gorzej, czyli w 5,1, a wersja 4-napędowa, no to wiadomo, że masz grip lepszy na starcie, tylko 0,2 sekundy gorzej niż to. Potem w tym Trofeo, które teraz mamy i ono ma 580 koni, 50 więcej, no to już dopracowali ten grip do tego stopnia, że tam masz 4,5 sekundy. Natomiast w dzisiejszych czasach i tak nie robi to jakiegoś kolosalnego wrażenia. No nie robi, bo jakieś, wiesz, hothacze takie potrafią mieć takie wyniki. Jakiś tam S3, czy jakiś tam, wiesz, Golf RK, czy Mercedes A45 AMG, prawda?
No dokładnie, no wiadomo, że to lekkie samochody, no, ale... Tak, no tutaj, ale wiesz, no to ale, wbrew pozorom ale ten 1900 samochód kilo. się nazywa Maserati, no. Maserati się nazywa, nie? Tak. Musisz... Nie. Szczerze? Trochę muszę, kurde, bo ten dźwięk silnika jest jednak... Ale z zewnątrz V8 brzmi... A nic spróbuj nie mu zostało. teraz, masz łopatki przy kierownicy i to Mam. bardzo ładne łopatki. One w Bardzo zasadzie nie są przy aluminiowe. kierownicy, tylko one są przy Aluminiowe. kolumnie, tak? Przy kolumnie nie zmieniają... Fajne tego. i lubię takie duże. Nie lubię, jak nie zmieniają położenia Dotknij razem z sobie, kierownicą. chłodne, aluminiowe. Ale tak, zajebiste. Nie? No, tak. I to jest- Weź mu zrób redukcję teraz, jak dojeżdżasz, tak? Jeszcze, no. Wkręć go, no. No bo to trzeba tu... Nic nie trzeba. No według mnie trzeba. Kurwa, no napędzać to się napędza. O, teraz była redukcja. Albo widzisz, jak masz na drive, a nie nie na manualu. Proszę, masz ma drive, zrzuć mu bieg. No dobra, niech ci będzie. Będzie się kłócił. Zupełnie szczerze, ja wiem, Maserati, trójząb, coś wyjątkowego, coś absolutnie nietuzinkowego, włoskie wykonanie, głównie styl i tak dalej, ale mnie to auto po prostu się nie podoba. Jak patrzę na to auto z 2013 roku, jak patrzę na BM-ki, Mercedesy z tamtego okresu, bardziej podobają mi się one. Naprawdę, one moim zdaniem się ładniej zestarzały. Ja rozumiem tę linię tutaj, tą długą maskę, tą taką linię pięknej limuzyny, ale jak wsiadam do środka, no to... Poczekaj, Łukasz, ten samochód się nie zestarzał, bo on jest dalej produkowany. No właśnie, no właśnie. Jak możesz porównać? Auto się nie zestarzało. Nie zestarzało. To się auto nie zapomniałem. zestarzało. No nie, tu już we wnętrzu jest tych nowych inaczej, jednak przeszły liftingi, mamy trochę inne te ekrany. O, to jest to, co sądzę o... Ziewasz? Tak, To to ja jest muszę to, co zrobić sądzę coś, o żebyś Maserati. przestał ziewać. Nie, już nie. Nie. I myślę, że w pewien sposób rynek to weryfikuje, no bo 4,5 tysiąca egzemplarzy sprzedanych w Europie przez 11 lat. To ile to jest? To nawet nie jest 400 rocznie średnio, No nie. a w ostatnich latach tylko 100 sztuk. Więc ktoś, kto chce Maserati, to moim zdaniem szuka tam emocji, a to auto nie wzbudza emocji. Albo wyjątkowości, Pięknie, chociaż albo wyjątkowości, też nie jest a do tutaj końca. co masz, kurna, no kupujesz auto jako nowe, pewnie kosztowało setki tysięcy złotych. No. Droższe było na pewno niż Mercedes klasy S czy BMW serii 7. I co dostawałeś? I dostawałeś multimedia z Chryslera, przyciski z Chryslera, inne przyciski z Mercedesa, dźwignię z Mercedesa. Dobra, mógł Cię skusić silnik Ferrari Silnik V8, Ferrari, tak. ale okazało się, że też lekko przekonstruowany przez speców od Maserati, którzy stwierdzili, że ulepszą to, co dobre. Zrobią coś po swojemu. Choć zabieg można uznać za kontrowersyjny. Do tego dochodzi Ci ciasnota na tej tylnej kanapie, więc już jak kupujesz takie auto, to chciałbyś mieć naprawdę komplet. Jeżeli ma być luksusową limuzyną, to niech ja się tam kurwa zmieszczę ze swoimi długimi nogami. Niech mam elektrycznie sterowane fotele, niech mam tam wentylację, masaż, nie wiem, jakieś zabawki, coś. A tu nic nie ma z takich rzeczy. No, mogli go To bardziej jest trochę raz. dopasić, nie? 2, wsiadasz do środka i też tak wiesz, no ja rozumiem, że komuś mogło się 11 lat temu podobać, ale dla mnie to wieje Jaguarem. I myślę, że rynek też to zweryfikował cenami używek takich samochodów, bo wyobraź sobie, że pierwsze egzemplarze, znaczy egzemplarze z pierwszego roku produkcji z V6 można kupić dzisiaj za 60-70 tysięcy złotych. Diesle są już droższe, bo się okazuje, że diesel był niezawodny, był trwały i do takiego auta w dłuższą podróż się naprawdę fajnie nadaje. Więc już powyżej 100 trzeba zapłacić. No i mało tego się sprzedawało, także to też Tak. jest taki troszeczkę rodzynek. Egzemplarze takie, wiesz, zadbane, które mają V8 150-200, czasami rzeczywiście z nowszych roczników 250-300 tysięcy złotych. I to jest taki duży rozstrzał. Natomiast myślę, że one też wszystkie mają niewielkie przebiegi. Na przykład klasy S czy BM-ki z tego okresu to i po 200 koła potrafią O, to mieć. spokojnie. Nakręcam. Jak jest w dieslu jeszcze? No, bo one służą do jeżdżenia, a to auto ktoś kupił i powiem Ci, że po prostu nie chce mu się nim jeździć, bo ten samochód nie wzbudza w nim żadnych uczuć i emocji. Kupił, bo patrzył na trójząb, o, Maserati, zajebiście, ale brzmi, ale jak zaczął tym jeździć, to powiedział, no dobra, chyba jednak wolę jakąś eskę. Chociaż cicho jest, przyznaję. Nie, jest cicho, bo nawet jechaliśmy po tym betonie tam Tak. i no nie jest tak Szyby głośno. ma bezramkowe, ale tutaj żadnych świstów To powietrza nie tu się słychać. postarali. Przynajmniej przy takich prędkościach. Więc jeżeli chodzi o wyciszenie, nie można mieć zarzutów żadnych. No duże koło, także
jest ok. No przy takiej wolnej jeździe na autostradzie mieliśmy 8,8 średnio. Tak. 8,8? No, To ja niezły wynik. Ja teraz przyspieszyłem na 9,3. To powiem wiesz, Ci, jak mówimy o prawie 4-litrowym silniku V8 na biturbo, 530 koni, 710 N, to nie ma dramatu. Myślałem, że będzie tylko znacznie pytanie, jak gorzej. długo tak wytrzymasz, jak 120, nie? No dobra, to proszę bardzo. Ja się zapieram nogami. Widzisz? No, nie ma procedury. No ale popiszczałeś ładnie i do 50 na godzinę poszedłeś w 2 sekundy. Dobra, już. Ja jaki on jest szybki. Patrz, tu nam pan się zatrzymał, nie zawrócimy. No ile było? 4,85. O, I to, to zrób teraz tak, żeby nie było uścisku. Nie zejdzie. 11-letnie Ferrari. Czy jednak papież umie? Ty, jeździliśmy samochodami BM-kami, Mercedesami, Audi, które miały może ciut większe przebiegi, miały 2, 3 czy 4 lata i nie robiły w życiu fabrycznego wyniku, tylko gdzieś tam sekundę gorzej już było, czy pół sekundy. 2. A ten pierdzielony 4,85 to zrobił. No to jest szok. A teraz spróbuj nie piszczeć. No właśnie, to będzie problem, bo widzisz, próbuję go tak jakby z procedurą i on już rewi, ale spróbujemy. Gotowy? Już, jak właśnie tylko... O! 2,14 0,50. 4,99, dobra. A pokaż mnie, ja spróbuję. Już? No już miałeś gorzej. Tak, już. No już miałeś gorzej, bo 0,50 miałeś 2,29 sekund. O, a całkowity Także... czas? Już poczekaj. A całkowity masz 5,24. Ferrari trochę lepiej ruszało, jak dobrze pamiętam. No ale to była Nie? już nowsza konstrukcja tego silnika M154. To jest M czy F154? F154 chyba, tak? To mamy silnik... 13 rok, a w Ferrari było 16 rok, tak? Czy 17? Nie no, 19 nawet, 19, czy coś takiego. No i jednak to była już ta nowsza konstrukcyjnie, bo oni cały czas ten silnik ulepszają. To jest generalnie jeden blok, ale ma różne odmiany, jeżeli chodzi o sprzęt i całą resztę. Więc tam mieliśmy nowszą konstrukcję, no i sam samochód, wiesz, lżejszy, prawdziwe coupé czy tam roadster, a nie wielka limuzyna. Tył napęd, ale pamiętam, że był tak przyklejony do drogi, jak Ten, jak na tył napęd i takie osiągi, też wierz mi, naprawdę jest ładnie przyklejony. Nie, dobrze przyklejony. Naprawdę dobrze się trzyma. Fajnie brzmi, tym silnikiem jestem zaskoczony, że po latach tak dobrze trzyma parametry, tym, że jest bezusterkowy, jeżeli wierzyć. Natomiast no mówię, no nie czuję chemii i nie czuję jakiejś magii w tym samochodzie. O ile Ferrari z każdego rocznika ma swoją magię, o ile Bentley z każdego rocznika ma gdzieś tam tą swoją magię, to auto dla mnie w dużej mierze jest takie anonimowe. Tak jak wspomniałem, nie budzi we mnie emocji i nie dostarcza takich wrażeń, że patrzę na nie i mówię, o kurna, chciałbym je mieć. Po prostu 5 na 10. I w dodatku, bo jeszcze, żeby to rzeczywiście było auto, które może konkurować z BMW albo z Mercedesem, albo z Audi, no to powinno przynajmniej mieć naprawdę warunki do jazdy tam na tylnej kanapie, takie rozleniwiające. I tak samo tutaj z przodu. A to jest ciasne auto, biorąc pod uwagę jego gabaryty. Gabaryta jest wielkim samochodem, ledwo ci się zmieścił do garażu. Nie? Więc mówi się, że albo rybki, albo akwarium, a tutaj nie masz ani rybek, ani nie masz akwarium. Albo inaczej, masz akwarium, albo masz akwarium, tylko nie ma w nim wody. Nie? No, to został ci. I jeszcze drażnią mnie właśnie przyciski z Chryslera, w innym miejscu z Maserati. To wszystko jest takie poplątanie z pomieszaniem, wygląda to wszystko tak, jakby ktoś chciał na czymś zaoszczędzić. A nie można w samochodach takich jak Lamborghini, jak Ferrari, jak Bentley oszczędzać. Jeżeli one mają być jakieś, jeżeli mają być ultra luksusowe, no to sorry, winę tu. Robisz sobie sam przycisk do otwierania szyb, a nie bierzesz go z najtańszego Mercedesa. Dlatego 5 na 10 to jest maks. Po znajomości. Ja po znajomości dam mu 6 na 10, bo dźwięk silnika mi się podoba i wizualnie mi się ten samochód też podoba. No to za wizualne walory to mu 2 daj, no to razem 7. Nie, no 6, no niech będzie. No, mały bagażnik, mało miejsca z tyłu. No materiały jeszcze, dobra, 7.
Najlepiej o moich odczuciach i o mojej sympatii do tego auta niech świadczy fakt, że po raz pierwszy takie Maserati luksusowe, dosyć drogie, zaparkowało u mnie pod domem i nie zrobiłem mu telefonem ani jednego zdjęcia.